Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Pokrzywa kojarzy nam się raczej z rośliną, z chwastem, który rośnie gdzieś w rowie i parzy naszą skórę, powodując swędzące, dotkliwe bąble. Jest to takie miejscowe zapalenie skóry, które notabene nie trwa zbyt długo, ale no jednak sprawia, że pokrzywa ma taki czarny PR wśród ziół. Chciałbym Wam powiedzieć, że wcale tak nie musi być. Pokrzywa jest bardzo cennym surowcem zielarskim i czymś, nad czym warto się pochylić. Nie tylko można się nią poparzyć, nie tylko można ją zaparzyć, ale można ją też zjeść. Nie każdy wie, ale te parzydełka, czyli jak się przyjrzycie od spodu i na łodyżce są takie włoski sterczące i to one zawierają substancje, które nas parzą. To łatwo zniszczyć pod wpływem wysokiej temperatury, czyli po prostu zalana wrzątkiem pokrzywa przestaje być parząca. Również jeśli dobrze zwiędnie, gdzieś tam to wyparowuje, mniejsza z tym, można ją zjeść. Bardzo popularna w kuchni ludowej jest zupa pokrzywowa. Ja sam lubię, aczkolwiek nie jadam za często, bo jestem po prostu leniwy. Nie można kupić pokrzywy w sklepie, więc trzeba iść, zbierać, wybierać, później i tak się poparzyć przy zbiorze, tym umyć. Krótko mówiąc, dużo z tym zachodu, ale zupa pokrzywowa jest bardzo pyszna i bardzo zdrowa. Poza tym z niektórych odmian robi się włókno. Można zrobić tkaninę pokrzywową, również już zupełnie niepopularną dzisiaj, ale widziałem w paru miejscach, więc szukajcie, można się w to odziać. Jeśli chodzi o właściwości prozdrowotne pokrzywy, to oczywiście musimy zrobić napar z liści. W dawnych czasach przypisywano pokrzywie bardzo dużo dziwnych, wręcz cudownych właściwości. Przede wszystkim uważano, że chłosta świeżą pokrzywą świetnie działa na reumatyzm. Ponadto leczono nią różnego rodzaju problemy z górnymi drogami oddechowymi, ale także płuca, gruźlicę, astmę i robiono to w sposób, który może się nam wydać dziwny, ale wysuszone liście pokrzywy palono jak tytoń. I takie palenie pokrzywowych papierosów czy fajek miało spowodować poprawę stanu naszego zdrowia. Obecnie uważamy jednak, że pokrzywa poza tym, że jest moczopędna i dobrze wpływa na drogi moczowe, ma bardzo dużo witamin, to działa również przeciwhistaminowo, co bardzo istotne, ponieważ wszystko budzi się do życia i zaczyna pylić, więc zaczyna się też sezon na alergię, zwłaszcza alergię sienną. Dowiedziono, że pokrzywa regularnie stosowana już po tygodniu może zmniejszyć podatność na nieprzyjemne objawy alergii siennej. Polecamy zatem pokrzywę jako remedium dla alergików, ale również warto wspomnieć, że korzeń pokrzywy polecany jest panom w czasie problemów, zwłaszcza z rozrostem prostaty. Więc tu panie raczej korzeniem się nie interesują, skupiamy się na naziemnej części rośliny i parzymy, żeby pyłki w tym roku nam nie dokuczały. I'll be good to you, take you for a ride to my favorite place. You'd love me on the inside every day. We'd laugh at problems all away. You'd love me on the inside, we'd be so fine, and I'd be happy by your side. Thinking out loud, dreaming away. Wierzcie lub nie, ale ja lubię ten zapach i smak. Naprawdę pyszne ziółko. Nie wszystkie są pyszne. Pokrzywa, wbrew pozorom, moim zdaniem jest smaczna. Jeżeli zatem, tak jak i mnie, nie chce Wam się zbierać świeżych pokrzyw na zupę i w ogóle w jakimkolwiek innym celu, na przykład suszenie do naparu, można kupić bardzo dostępne, suszone liście pokrzywy do celów właśnie zielarskich i przygotowywać taki napar właśnie w okolicach tego czasu, bo można się cieszyć bardzo zdrowym, bardzo skutecznym i całkiem smacznym napojem, który notabene nie zawiera kofeiny. Możemy więc pić również wieczorem. Aha, jeszcze parzenie. Filiżanka wrzątku, łyżeczka suszu. Parzymy około 5-10 minut. Oczywiście nie przeparzymy, bo gorzkie się nie zrobi, tylko coraz mocniejsze. Do zobaczenia na czajnikowy.pl. Czajnikowy.pl